Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Kii EV6. Doczekałem się. Wreszcie się doczekałem i po 3 miesiącach od statycznej prezentacji Kii EV6 mogę się nią przejechać. Tak więc w tym materiale będą wrażenia z jazdy, osiągi, spalanie, właściwości jezdne oraz uwagi co do użytkowania, a wszystkie pozostałe informacje, jak dokładne wymiary, ilość miejsca czy schowki, są już w pierwszym materiale z prezentacją statyczną, do której link jest teraz w prawym górnym rogu. Dobra, to zaczynamy. Z wyglądu Kia EV6 na żywo robi równie dobre wrażenie, co podczas statycznej studyjnej premiery. Ja do testów wybrałem wersję GT Line, gdzie nie ma tych czarnych elementów wkoło nadwozia z Piano Black, tylko wszystko jest pomalowane w kolor nadwozia. I tak wygląda naprawdę ładnie. I to nieważne jaki kolor wybierzemy, EV6 zawsze zwraca na siebie uwagę. Dobra, ale wsiadamy i jedziemy. Bo o stylistyce było w poprzednim materiale. Mój egzemplarz to wersja 4-napędowa z baterią o pojemności użytkowej 77,4 kWh i o mocy 325 koni. EV6 w podstawie występuje w wersji tylnonapędowej z baterią 58 lub 77,4 kWh o mocach 170 lub 320 koni, a także i występuje w wersji GT z 4x4 baterią 77,4 kWh oraz z mocą aż 585 koni. GT robi setkę w 3,5 sekundy. Ale i mój egzemplarz do wolnych nie należy i katalogowo potrzebuje 5,2 sekundy do pierwszej setki, co ja oczywiście sprawdziłem. Wynik to 5 sekund, czyli o 0,2 sekundy lepiej niż podaje producent. Spójrzcie też na wynik do 50 km na godzinę, 1,9 sekundy. To robi wrażenie. Również elastyczność oraz reakcja na gaz robi wrażenie, ale tylko w odpowiednim trybie. Auto ma 4 tryby jazdy: Eco, Normal, Sport i Snow i w każdym zachowuje się zupełnie inaczej. Zgodnie z nazwą, w Eco jest bardzo ospałe. W Normal jest tak zwyczajnie, z małym opóźnieniem. Natomiast w Sport pedał gazu jest ostry i niesamowicie czuły. No dosłownie muśnięcie gazu i EV6 wystrzeliwuje do przodu, ale poważnie, błyskawicznie. Miałem wrażenie, że jest nawet zbyt narowista i zbyt czuła. I EV6 tak do prędkości 120-140 km na godzinę absolutnie nie puchnie. Dopiero powyżej tej prędkości czuć, jak zaczyna się robić bardziej leniwa. Ale powyżej tych prędkości jazda elektrykiem niestety traci sens, bo zaczyna się duże spalanie, to znaczy duże zużycie energii. Samochód przy 120 na godzinę potrzebuje około 22 kWh, ale już przy 140 zbliżamy się niebezpiecznie do 30. Wynik wtedy oscyluje między 27 a 28 kWh. A to oznacza, że nasz bak prądu o pojemności 77,4 kWh w trasie ma zasięg na poziomie 350 km. Czyli taka elektryczna klasyka. Chociaż podobno Tesle potrafią przy wyższych prędkościach mieć znacznie mniejsze zużycie energii, gdzie przy 140 są w stanie zejść do okolic 20 kWh. Niestety tego nie potwierdzę, bo jeszcze nie testowałem Tesli. W mieście natomiast spalanie EV6 prezentuje się następująco. Jak jeździłem super spokojnie, to zrobiłem 14 kWh. Jak jeździłem tak normalnie, to miałem między 17 a 18 kWh, a 21 kWh na 100 km miałem, jak już jeździłem energicznie. Czyli w mieście zasięg to około 400 km, co jest niezłe jak na 325 koni i bądź co bądź duże auto. No właśnie, duże i niestety też mało zwrotne. Mówię też, bo ostatnio miałem na kanale test Hyundai Ioniq 5, który jest spokrewniony z EV6 i tam strasznie narzekałem na beznadziejną zwrotność auta. Pomimo iż EV6 jest oparte o tą samą platformę i płytę podłogową co Ioniq 5, to jej rozstaw osi jest o 10 cm mniejszy i dzięki temu mamy lepszy promień skrętu. Chociaż wciąż jak na auto elektryczne, które w podstawie jest tylnonapędowe, no to jest kiepsko. Tak, jeździłem też wersją tylnonapędową i tak promień skrętu nadal jest słaby i niemal taki sam jak w AWD. Nie wiem z czego to wynika, ale inne elektryki na rynku są bardziej zwrotne. A szkoda, bo tak naprawdę zwrotność to jedyne co mi przeszkadzało w EV6. Bo poza tym jest komfortowo,
cicho, auto się pewnie i dobrze prowadzi oraz tak jak mówiłem i pokazałem, mamy bardzo dobre osiągi. Zawieszenie w EV6 zostało bardzo dobrze zestrojone. Ma lekką nutę sportu, ale to też wymaga duża masa. W końcu samochód waży od 1800 do aż 2025 kg, czyli do lekkich nie należy. I to czuć na takich poprzecznych nierównościach, gdzie auto nieco podskakuje. Latając po górskich serpentynach, zauważyłem też, że fotele mają bardzo przeciętne trzymanie boczne, ale z drugiej strony są bardzo wygodne, więc w sumie wolę tak, niż miało być to odwrotnie. Kolejną uwagę mam do widoczności do tyłu. Ta jest bardzo słaba, na szczęście każde EV6 ma w podstawie kamerę cofania. Bez niej jazda do tyłu byłaby bardzo, ale to bardzo utrudniona. Utrudniona też nieco jest obsługa, zwłaszcza przez te dotykowe przyciski i panele. Otóż tak jak mówiłem w poprzednim materiale, Kia ma na przykład taki panel dotykowy, który może służyć do różnych funkcji, np. nawigacji, audio albo klimatyzacji. W sumie fajne rozwiązanie, zwłaszcza, że często nie zmienia się tych funkcji, ale trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Mi zdarzało się, że na przykład zamiast zmienić audio, to zmieniłem akurat temperaturę w kabinie, albo przez przypadek coś zmieniłem na mapie, bo akurat ta opcja była włączona. Ale myślę, że to kwestia wprawy. Szkoda tylko, że kilkukrotnie przez przypadek włączałem podgrzewanie lub wentylowanie foteli, bo dotknąłem gdzieś ręką tych przycisków na dole, a celowałem w ten panel na górze. Ale to można przeżyć, bo być może tylko ja jestem takim fajtłapą, ale nawigacji już przeżyć się nie da. Słuchajcie, jeździłem tym autem 2 dni po Hiszpanii i trasy, jakimi próbowała mnie prowadzić, no to był jakiś dramat. Źle pokazywała skręty, za późno się odświeżała, albo w ogóle kazała mi wjeżdżać w drogi, które potem okazywały się prywatnymi posesjami. Tutaj też od razu powiem, że nie wiem jak jest w innych modelach Kia, bo po prostu nie mam zwyczaju testować nawigacji, ale chyba muszę zacząć. Tutaj zacząłem używać nawigacji w telefonie, bo po kilku wpadkach miałem już dość. Zdziwiła mnie też szybkość działania tego systemu, który to niestety miał opóźnienia. A jest to o tyle dziwne, że w innych autach marki ten system działa znacznie szybciej. Dziwne. Materiały są za to takie zwyczajne, w sensie taka klasyka w Kia i w tym segmencie. Podczas premiery statycznej wydawały mi się nawet nieco bardziej premium, ale są takie zwykłe, poprawne. Szkoda tylko tego nieszczęsnego piano black na tunelu środkowym oraz na drzwiach. To się będzie rysowało, palcowało i kurzyło. Ja też miałem tutaj jakiś taki uszczerbek na zdrowiu, ale nie wiem co tu się wydarzyło, więc być może ktoś próbował nieumiejętnie przewieźć jakiś duży przedmiot i stąd to zadrapanie. Na plus oczywiście w EV6, tak jak mówiłem, jest płaska podłoga i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. W ogóle w tym aucie jest mnóstwo miejsca i mamy 2 bagażniki, co jest super, bo na przykład z przodu możemy trzymać kable do ładowania, ale mówię, o tym było w poprzednim materiale. Tam też było o funkcji oddawania energii, ale to warto przypomnieć, bo chyba obecnie tylko Kia i Hyundai oferuje funkcję, że z auta można naładować jakieś inne urządzenie, czy na przykład naładować drugie auto. W pierwszym materiale też był cennik, ale jeszcze raz go pokażę dla przypomnienia. I co ważne, cennik wciąż się nie zmienił. Niektórzy producenci przez ostatnie 3 miesiące potrafili już podnieść ceny, ale EV6 wciąż ma te same liczby. Podstawowe EV6 z napędem na tył i baterią 58 kosztuje 180 tysięcy złotych. Mocniejszy wariant z baterią 77,4 kWh kosztuje 200 tysięcy złotych, a dopłata do AWD to 16 tysięcy złotych. W sumie to dopłacamy do napędu 4x4 oraz do mocy, większej o niemal 100 koni. Najdroższa jest wersja GT o mocy 585 koni, która kosztuje 282 tysiące złotych. Wersja GT dostępna będzie dopiero pod koniec przyszłego roku, czyli 2022. Jeszcze produkcja wersji GT nie ruszyła, ale wiem, że można już je zamawiać. I jeszcze zanim podsumuję, to dodam coś o szybkości ładowania, bowiem Kia chwali się, że obsługuje 800 V i akumulatory mają o 10% wyższą gęstość energii. Ja ładowałem akumulatory na stacjach udostępnionych od Kia, więc nie zrobiłem dokładnych pomiarów ładowania, ale posłużę się tymi, którzy zrobili dziennikarze na portalu elektrowóz.pl. Otóż zauważyli oni, że EV6 ładuje się znacznie szybciej niż przykładowo ID.4. EV6 potrafi też utrzymać wysokie prędkości ładowania na szybkich ładowarkach, czyli przykładowo na 150 kW potrafi się ładować z mocą 141 kW, co jest świetnym wynikiem. Tak samo na szybszych ładowarkach utrzymuje niemal ich pełną moc. Link do tego artykułu dorzucę w opisie filmu. Pora więc na podsumowanie. Wreszcie mogę w pełni ocenić model EV6. Wizualnie wciąż auto robi bardzo duże wrażenie i to zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Materiały są może i przeciętne, ale na przykład sama kierownica czy kabina wygląda znacznie lepiej podczas jazdy.
Niewątpliwie zaletą EV6 jest przestronność, 2 bagażniki, możliwość oddawania energii oraz szybkość ładowania. To znaczy, wciąż jest wolno w porównaniu do tankowania paliwa, ale jak na elektryka, to potrafi maksymalnie wykorzystać moc ładowarki, czego konkurencja niestety nie zawsze potrafi zrobić. Do tego EV6 wydaje się też nieźle wyceniona. Tak, jest drogo, ale jak popatrzymy na to, co dostajemy i porównamy z konkurencją, to jest naprawdę dobrze. Wisienką na torcie jest wersja GT, gdzie są to najtańsze konie na rynku, bo nikt w cenie 282 tysięcy złotych nie zaoferuje nam aż 585 koni. Ale ogólne wrażenie z Kii EV6 jest bardzo dobre i jest to jeden z lepszych elektryków, jakie testowałem. Niestety, jak niemal każdy elektryk boryka się z takimi problemami jak zasięg, który w trasie jest dość krótki, a także i czas ładowania. Tak jak mówiłem, EV6 ładuje się sprawnie i szybciej od konkurencji, ale wciąż w trasie potrzebujemy naprawdę szybkiej i mocnej ładowarki, żeby to ładowanie trwało mniej niż godzinę, czy nawet 2. A niestety w Polsce wciąż nie ma infrastruktury, żeby wszędzie szybko ładować. To się oczywiście zmienia i nawet niedawno zostały otwarte kolejne szybkie ładowarki, ale to jest wciąż za mało i każda trasa to planowanie, analizowanie i trzymanie kciuków, żeby ładowarka nie była zajęta lub popsuta. Czyli w sumie elektryki wciąż najlepiej sprawdzają się w mieście, ale wtedy po co nam tak duże auto do miasta? Znowu, jak auto będzie mniejsze, to będzie miało mniejszy zasięg, bo nie będzie miejsca, gdzie wrzucić większe akumulatory. Takie tam elektryczne paradoksy. Ostatnio dochodzi też problem z rosnącą ceną prądu, ale tutaj w sumie paliwa też nie są w tyle i też niestety drożeją. Cześć!